Witam, Piotr. Dzień dobry panu. Dawno się nie widzieliśmy. No właśnie. Gdzie my tu jesteśmy dzisiaj? Jesteśmy u klienta i chcemy właśnie uprawić te gruntu. Że właśnie ostatnio na jakimś filmiku mówiłem, że chcemy właśnie zakupić tą maszynę separacyjną. No i stało się. No Kupiłeś i stało się, tak? Jak mówimy, glebogryzarka tak separacyjna. mówimy, tak działamy, nie? To już jest kolejny jakby osprzęt, który gdzieś sobie zakupiłeś. Wiesz co, to już jest kolejny, nie wiem, czy 6. czy 7. Także... Ładowarka też jest druga, bo zacząłeś chyba od serii Ładowarka 5. druga, nadmienialiśmy tam o tej podmianie, która nastąpi na pewno, ale ze względu na zakres dużych prac, no to na razie nie mam do tego jeszcze Czyli głowy. rozwijasz się jak najbardziej. No, oczywiście, ale nie mam na razie do tego głowy, ale robimy przymiarkę do 8,4. Jak to było? 8,4 czy 6? 8,4. 8,4, no, także te 5,3 będziemy wystawiać na pewno, tutaj No, na no, firmie no. Korbanek w przyszłości, ale to jeszcze musimy wszystkim ruszyć, bo ta zima nam trochę dała takiego opóźnienia, a zleceń jest bardzo dużo, także Działacie. działamy. Wracamy do glebogryzarki. Glebogryzarka, jak się nie mylę, 132, czyli ta średnia, bo jeszcze Średnia. mamy 150. Miałeś okazję już zobaczyć, jak to pracuje? Jesteś zadowolony z tego elementu? Tak, próbowaliśmy, lecz ją próbowaliśmy miesiąc temu, jak jeszcze było mokro. Aha. No to ona jeszcze, tak wiesz, jak było mokro, no to ona jeszcze tę glebę nie miała taki spulchniony, ale na pewno dzisiaj jak tam uderzymy, to już to poleci, nie? To już też zobaczymy na filmie, będziemy mieli Ale ja to okazję testowałem sobie zobaczyć. już to wizualnie już x czasu temu, także na pewno to robotę zrobi, także tam... Bo tak, żeby przybliżyć widzom, jest wał, na nim są ostrza i mamy wał dogniatający, tak? Czyli najpierw jakby wzruszamy tą glebę, podkopujemy ten cały... Jeszcze tu mamy tą różnicę, że te niektóre jak mają, to mają tylko wał, a nie mają tych, jak to się, nie wiem, jak się nazywa oryginalnie, No palce takie tych bym palców powiedział. plus tej listwy metalowej ściągającej, równającej, nie? Aha. Ta przystawka to ma, że ma te dwie funkcje dodatkowo, nie tylko te łopaty plus ten wał, tylko jeszcze te dwie funkcje miesza wyrównającego i tego dodatkowo, także... Czyli jak przejedziesz powiedzmy po takim terenie nieprzygotowanym, Boicho, to jest naprawdę jest przygotowane praktycznie do boicho. Nie siania mówimy na trawy. bocie, bo normalnie No. na bocie to będzie no jak wszędzie, tak przy orce na traktorze. Tak samo się będzie zachowywać. Ale przy normalnej, naturalnej, tam takim czymś to... Może powiem coś, czego jeszcze nie wiedziałeś. Tutaj można jeszcze dać jednostkę wysiewającą. Czyli Jeszcze lepiej. dajemy jednostkę wysiewającą na samą glebogryzarkę, która już automatycznie też będzie puszczała gdzieś tam nasionka trawy, czy tam inne rzeczy, Czego które też- sobie tam klient gdzieś tam czego też nie znajdzie. Także wymyślicie. pomyśl o tym, bo ta jednostka wysiewająca daje taką komplementarną jednostkę, którą już w zasadzie wykorzystasz jednorazowo, tak? Czyli Wiesz co, ta przejedziesz, masz- zasiejesz i masz. Nie, no pewnie. Ta akurat maszyna teraz przyjechała tutaj na 1-2 dni maksymalnie, żeby zrobić tam jakiś tam kawał pola, bo ona teraz bardzo dużo chodzi przy kostce na tym mieszalniku, nie? To jest... Bo tak, wracając jeszcze, przejdziemy teraz od glebogryzarki do No. maszyny. Tu mamy 8.5, bo naklejki, jak widać, przy ciężkiej pracy Nie, uległy naklejek degradacji. musi być, że nie ma, nie? Ale naklejki Ci załatwimy, nakleimy, żeby była wiadomo, oznaczona odpowiednio, ja. żeby było widać, co to jest za maszyna. Tu mamy silnik Kolera 57, bo w tej mniejszej miałeś 5.3. miałeś 5.3, miałeś Jest Kubotę 25 koni. Jest. Jest jeszcze. No. No. I ten silnik 57 koni w porównaniu do tej maszynki 5.3, no dużo lepiej zapewne, dużo większa siła, pewnie większa pompa, większa moc na kołach, dużo więcej trakcji, nie? No. Bo też tą maszynę Ale używasz wiesz co, z teraz- mieszalnikiem do betonu. Tak, jeszcze ale trącę, teraz nie? doświadczyłem, mamy taką dużą robotę, nie? Mhm. To ta 11 to tak by była już taka Optymalna. kompletna, nie? No. Ze względu na to, że paletę kostki normalnej, tej standardowej, domino, to ona przewiezie w pin, ale już przy takich skrętnych rzeczach, jak wiesz, tą paletą trzeba gdzieś tam zawrócić coś, no to robi lekki jakiś tam balaścik. Fakt, że dowiezie, to nie mówimy, że nie, ale mówimy 11, ta największa, do tego zakres pracy, chociaż ta jest tam fantastyczna, to byłaby już taka już Idealna. taki komplet, nie? Bo tu żeśmy doposażyli ją w Maksymalnie, maksymalną nie? ilość obciążników, nie? Czyli Maksymalnie, mamy nie? tu 360 kg ballastu Tak. i to zapewnia nam takie optymalne udźwigi, z którymi ta maszyna może się zmierzyć. Nie? Ale robotę robi, no kurczę, wyśmienitą, nie? Tam jest bardzo duży teren i dowieść to wszystko, no to kurczę, no to fajnie, nie? Ale mówię, ta 11
to już by się sprawdziło. Ale nie ma co narzekać, jest dobrze. idealnie. Nie? Ale też też tak naprawdę 11 jest cięższą maszyną, Tak, troszeczkę tak. dłuższą. No i Także przy jeżeli tym się, ktoś ma tak, i przy tym się ograniczenia- dużo rzeczy, tam można powiedzieć, nie robią się takie kolizje, bo mamy dostosowaną lawetę do niego, do koparki i do tego mniejszego. No, Nie? Także rozumiem. teraz przy byciu na przykład tej 11, no to znowu ta laweta by musiała być wszystko Byś musiał zmienić po prostu powiększone, naczepę, nie? którą Ale byś musiał gdzieś tam przewozić. wszystkich tę maszynę. maszyn mieć nie musimy, Mhm. ale te, które są najbardziej potrzebne, to mamy. Nie? To reasumując, glebogryzarka separacyjna, łyżka do mieszania betonu. Co tam jeszcze macie u siebie? Wiertnica, transzer, nie wiem jak ty to nazywasz, ten niwelator. Niwelator, czyli krata niwelująca, niwelator, układająca ładnie teren. Nie? Łyżka ta hydrauliczna, Otwierana. nam zwykła, to takie widły, takie rzeczy. Czyli masz w zasadzie taki pełen zestaw, Pakiet, taki pakiet, nie? pakiet, z którym możesz podjechać praktycznie w dowolne miejsce, na Tak. dowolne miejsce pracy i wykonywać Ja już to nieraz usługi. mówiłem, jak tam w jakiejś kręciliście filmiki, że taka przystawka to jedna dobra robota i ona jest zwrócona, nie? Jak już masz bazę główną, Czyli maszynę? maszynę, Mhm. no to potem to jest taka jedna fajna robota duża i taka maszyna tam, nie wiem, ona kosztuje tam jakieś tam pieniądze kosztuje, ale to jest zwrócone, nie? Zwrócone. To jest zwrócone. Ta maszyna już to nieraz pewnie żeśmy wspominali o tym, ale też ma nietypową konstrukcję, bo kabina jakby zawieszona na przedniej osi. Trzeba się tym nauczyć robić. Trzeba się nauczyć robić, ale Nie? właśnie dzięki temu, że mamy glebogryzarkę dzisiaj, to też możemy na to zwrócić uwagę, że ten operator zawsze jest frontem do tego Widzisz, osprzętu, z którym nie? pracuje, nie? I nie ma takiego, tak jak w ładowarkach przegubowych, gdzie się siedzi z tyłu, nie ma tej dziury 40-centymetrowej pomiędzy zawieszeniem masztu a kierownicą, tak? Kołem kierowniczym. Także tu bezpośrednio się wychylimy, zobaczymy osprzęt, jak on pracuje, możemy zareagować, jeżeli tam wjedziemy w jakiś nieodpowiedni Dokładnie. teren, uniesiemy wysięgnik, zatrzymamy maszynę i tak dalej. Mieliśmy założyć kabinę, że ci przerwie, ale jakiś był tam, że tam tego tyle szło zimą, to jak zima, nie? Tam, No kabiny No, to jest popularny temat tak, właśnie teraz, w okresie nie? zimowo Ale jak ona już nie przyszła, to ten okres Minął. To minął i dopiero będziemy myśleli o niej Ale mam dla zimę, Ciebie nie? też jeszcze inne rozwiązanie. Mamy taką kabinę lekką. Nie wiem, czy to widziałeś u nas gdzieś tam na zdjęciach, na filmikach. Mamy brezent po prawej stronie z tyłu i od strony wejścia. To jest na zasadzie takiego materiału, który jest przyczepiany na rzepy do ramy i z przodu dajemy pleksę. I wtedy masz, że tak powiem, osłoniętą gdzieś tam od wiatru, od warunków atmosferycznych. No, ale to takie, jak będzie padać deszcz, to tak nie robi za mocno. No tak. Jak masz już rację. jest ciepło, to oni, nawet chłopacy, samą dyskusję z nimi na ten temat, to latem to nie wchodzi w grę, nie? Ty jesteś taką osobą opiniotwórczą, no bo tych osprzętów trochę tutaj masz od No nas, nie? i Ja wiem, że ludzie Cię oglądają. Ostatnio mieliśmy klienta właśnie na ładowarkę, który kupił od nas jednego multiwana, kupił od nas koparkę i teraz myśli jeszcze o jakiejś większej takiej ładowarce budowlanej, o tym Atlasie w Wejkorze. I tak żeśmy z nim rozmawiali. On też zakupił od nas trencher. Też byłeś przy tej transakcji, bo akurat Znaczy, przejeżdżałeś przez przypadek. przez przypadek. I sam klient powiedział, że ogląda te Twoje filmiki i nazwał Ale Cię już trochę mnie tak nie krzykaczem. reklamuj tu. Krzykacz z córką powiedział nawet. No. I oglądam tego filmy i bardzo fajnie to pokazuje, także mówię, Co, że to, jesteś... to jest tylko takie życiowe, no bo my nie mamy jakichś dużych tych maszyn, czegoś, no bo duże maszyny nieraz fajnie warto wynająć, nie? No masz tam jakieś firmy współpracujące, to każdy niech się zajmuje tym, co tam lubi, nie? Bo przy dużych maszynach to już musi być obsługa, nie? Już jakieś mechanicy muszą przy Tak, tym już być, jest bo to już troszeczkę to więcej wszystko, takich- nie? A w takich- dzisiejszych czasach, jak już coś to robi ileś lat, no to on tam tych mechaników jakieś takiego już ma, a my to tam się ich wszystko znowu, wiesz, kompletować. Tak, przytyk, no to jedynie coś tam, wiesz, olej czy coś, no to... Czyli taka sama obsługowa maszyna, bardzo prosta, tutaj Tak, no nie bo ma coś, filozofii, co nie? tu się gdzieś stanie, to jedynie tam, wiesz, bolec czy coś wymienimy sami. A tak to wjedziemy na serwis, no i to jest wymienione i to takie... Powtórzę jeszcze raz, też bardzo prosta obsługa tej maszyny, bo mamy dwa pedały do jazdy do przodu, do tyłu, mamy żółwia i zająca. Na żółwiu jesteśmy w stanie kopać z taką mocną siłą trakcji. Zając służy nam do takich przejazdów pomiędzy obiektami, pomiędzy miejscami pracy, też można szybko przejechać. Joystick multifunkcyjny, miałeś okazję tym popracować? Tym? Mhm. Cały czas za tym Cały robię. czas robisz. No, tylko teraz widzę, że są troszeczkę jeszcze bardziej zmodyfikowane, bo ten wyświetlacz jest bardziej wysunięty do góry, nie? Ale to, że tam, ja na tych maszynach to każdy mi się Zjadłeś zęby. można Każdy mi powiedzieć. się przerabiali od koparek, od tego wszystkiego i jeszcze był Gelmaxy, czy tak to się tak nazywało? Gele. Gele, no, to tak samo, nie? Co jak operator będzie w miarę jakiś odpowiedzialny, to on tę maszynę nie zajedzie, także jak ktoś dostanie jakiś w cudzysłowie, no To popsuje. to popsuje, Jak wszystko. Bo to tam nie będzie patrzył, czy przy spychaniu, czy co, łycha, no to wszystko zostaje w tyłek, nie? No, trzeba pracować z głową, jak z No każdą maszyną. właśnie, nie? Słuchaj Piotrek, dziękuję Ci bardzo za tutaj przybliżenie nam
Ciekawe, pewnych idziemy aspektów do pracy. roboty. Idziemy do roboty, dokładnie, nie będziemy czekać. No. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak to Dokładnie. popracuje. Także A my zachęcamy Was do obejrzenia naszej strony internetowej, do kontaktu z nami. My jesteśmy w stanie Wam pomóc dobrać Dokładnie. maszyny, a przy tej w okazji razie możecie czego sobie możecie zobaczyć dzwonić dzisiaj. do mnie po jakąś dokładną opinię, także Bardzo prosimy. 601 835 335, takich pytań takich. Poza tobą mam nowe jako użytkownika, Jasne. nie? Dziękujemy No to bardzo, dzięki. Piotrek. Wracamy do roboty. Działamy. Działamy. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.